Serdecznie zapraszamy na wystawę Javiera Rodrigueza pod tytułem Kobra, której kuratorką jest Agnieszka Kulazińska. Jest to bardzo ważna wystawa z perspektywy Łaźni, ponieważ wpisuje się ona w wieloletni projekt Cities on the Edge, który jest kontynuowany od 2009 roku właśnie tutaj w Łaźni razem z zagranicznymi partnerami. Projekt ten zawsze dotykał tematyki wolnościowej, niezwykle istotnej dla naszego miasta Gdańska. W ramach tego cyklu staramy się Państwu przybliżać sztukę krajów pozaeuropejskich, które nie znajdują się w najbliższym spektrum naszych zainteresowań. Prezentowaliśmy pracę artystów z Kuby, Kolumbii, Palestyny. Myślę, że w kontekście też obecnych wydarzeń ta wystawa bardzo rozszerza tą problematykę, pokazuje wiele ciekawych aspektów tego, jak zło przejawia się poprzez systemy totalitarne, opresyjne działania policji. Chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na takim dziwnym wernisażu, który dzisiaj odbywa się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na Dolnym Mieście w Gdańsku. Takim dziwnym, bo z powodu panującej sytuacji epidemii, tak właściwie odbywa się on bez publiczności, bez artysty. Siedzimy tutaj sami w pomieszczeniach z cyklem rysunkowym. The story of Cobra is about the past event of Chile, of course, linked with the dictatorship of Pinochet, also with the years of the first democratic government after Pinochet. Cykl artysty jest kontynuacją jego wcześniejszego cyklu rysunkowego, Antychryst. Artysta rozpoczyna Kobrę w punkcie, w której poprzedni cykl zakończył się. Jego celem, jego zamierzeniem jest rekonstrukcja najnowszej historii Chile. W cyklu Kobra skupia się on na wydarzeniach z ostatnich 10 lat. The focus of Cobra is about the torture of cops and militaries in Chile. Okres historyczny, który opisuje w takim szerszym kontekście w literaturze opisywany jest terminem postdyktatura, gdyż są to czasy po obaleniu generała Pinocheta i transformacji Chile do demokratycznego kraju. Tak naprawdę podniesienie o drobną kwotę biletów komunikacji publicznej sprawiło, że w wielu miastach chilijskich wybuchły masowe protesty, które też często były dość brutalnie tłumione przez policję. And this is very important because the last years we had one very big revolution against to the legacy of the Pinochet, like the system, the political system, economic system, and all of legacy of Pinochet. The police and the militaries answered to the revolution with the very strong repression. They again make torture, and also they shooted to the people in the protest in the street. For that, for example, many people lost their eyes. Narracja artysty podzielona jest na 3 części. We wprowadzeniu artysta, niczym w powieści szpiegowskiej, wprowadza nas w atmosferę. Znajdujemy się na starym rosyjskim statku nękanym burzą, na którym znajduje się również artysta, który jest jednym z bohaterów opowieści. I artysta podczas tej burzy szalejącej na morzu stara się przypomnieć historię swojej próby rekonstrukcji wydarzeń, które stoją za fotografią, fotografią przedstawiającą ciała, którą odnalazł Santiago de Chile. Poprzez swoje kontakty z przedstawicielami tajnej policji artysta w pierwszej części dociera do byłego pracownika służb specjalnych chilijskich, którego poznajemy pod pseudonimem Stwór. Osoba, do której dociera artysta, pracowała zarówno w służbach generała Pinocheta, jak w agencji o nazwie La Oficina, która działała w pierwszych latach przemian demokratycznych w Chile. W drugiej części opowieści artysta przybliża nam historię, którą usłyszał od Stwora.
Jest to historia brutalności policji wobec dwójki młodych mężczyzn w jednym z chilijskich miast, które wydarzyły się w 2010 roku w takiej sytuacji chaosu w kraju, jaka zapanowała po trzęsieniu ziemi. W trzeciej części narracji Javiera Rodrigueza wracamy na statek nękany burzą i ta część opowieści ma już taki bardziej charakter uniwersalny, bardziej filozoficzny. Artysta, odwołując się do różnych teorii filozoficznych, do różnych filozofii, stara się zastanowić nad naturą zła i zastanowić się, czemu sytuacje tego typu mają ciągle miejsce w Chile, pomimo iż dyktatura została obalona, ale tak naprawdę ciągle jej duch krąży nad krajem, ciągle jest obecny i ciągle przypadki tortur i brutalności policji zdarzają się. W momencie, kiedy artyści pracują nad jednym cyklem, to raczej trzymają się jednej estetyki. Natomiast tutaj znajdziemy obrazy, które nawiązują do estetyki fotorealistycznej, ale także ekspresjonistycznej. It is for different reasons. One of them is for the narrative. The narrative have different times. Some times of it is more slowly and more seriously, not seriously, but more slowly with more information, historical information. But for the other side, the narrative have very strong moments. For example, when the soldier made the torture for two people in the south of Chile. The drawings more photorealistic. I want to make drawings more photorealistic to approximate to the historical archives for one side. But when I make drawings more expressionist, I want to approximate to the bad dreams, like a nightmare. For the other side also, some photorealistic drawings, they speak more about some visuality, some materiality. For example, with the drawings, with the ink on paper, I want to approximate to the visuality of comic books and also visuality to the cartoons. For the other side, for example, when I make drawing with the graphic technique, I want to approximate to the visuality and materiality of the new papers. And with the drawings that I made with woodcuts and also more expressionist, I want to approximate to the liras populares. This historical woodcut that the popular artists made in Chile in the 19th centuries. This is very important because these popular artists made this because they want to tell political history for the popular people. So the liras populares had one very political sense in the 19th centuries. So for me also it's very important because my project for many time ago is approximate to the political graphic and political visuality from Latin America. Miasto Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, a ta wystawa opowiada o konfrontacji jednostki z opresyjnym systemem władzy. Dlatego uważam, że jest to niezwykle istotna wystawa z punktu widzenia historii współczesnej i dziedzictwa Gdańska.